Witajcie, dzisiaj świątecznie i jajecznie. Czyli turkusowa pisanka. Narodziła się z podglądactwa. Na włoskiej stronie znalazłam podobną, nie wytrzymałam i zrobiłam dla Was i dla siebie. Potrzebujemy jajko styropianowe 10 cm. Moje ma szef i nie spiłowuję go, bo za chwilę się przyda. Aby zgubić strukturę styropianu, najpierw jajko maluję farbą akrylową na biało pędzlem, a następnie tapuję gąbeczką. Nie lubię styropianu, więc z dwojga złego lepszy taki marmurek. Serwetka wybrana, a do niej odjazdowy turkus indyjski. To kolor Stamperi, ale kilku innych producentów także posiada podobne odcienie. Szef się przydał, pomalowałam na turkusowo do szwu. Gąbeczka pomoże mi wyprodukować koronkę. Mozolnie naokoło obmalowałam całe jajeczko. Takie odbitki gąbką nie są idealne. Ale to żaden problem. Bierzemy cienki pędzelek i poprawiamy tam, gdzie wyszło nierówno. Gdy wszystko wyschnie, wykałaczką możemy zrobić kropeczki. Może nie są idealne, ale zawsze urocze. Teraz robimy wzorek w 3 łezki, a wzorek robimy tak. Najpierw wykałaczką robimy 3 kropki, a następnie pędzelkiem wyciągamy z nich ogonki. Jeszcze raz, najpierw kropki, a potem ogonki. Idealnie nie jest, ale taki jest urok rękodzieła. Produkty wykonane perfekcyjnie oferują chińskie sklepy. A teraz popastwimy się nad stojakiem. Musi pasować, więc najpierw całość przemalowuję na turkusowy. Czekam aż wyschnie i pokrywam brzegi świeczką. Pewnie już wiecie, po co to robię. Będą zadrapania. Do świecowania się przykładam, bo ma mi zejść tylko biała górna farba. Teraz warstwa białej farby. Czekamy aż wyschnie i można obskrobać. Papier od 180 do 240 będzie najlepszy. Kilka minut pracy i jeżeli ktoś lubi zadrapania, to miód malina. Przykładam do jajka, żeby nacieszyć oko. Pasuje. Teraz ozdobię pracę wzorem z serwetki. Urocze różyczki na białym tle. Pasują chyba do wszystkiego. Odcinam 1/4 serwetki, reszta kiedyś się przyda i oddzielam jej górną część. Wybrane elementy wzoru obrysowuję pędzlem z wodą i wyrywam. Jak wyjdzie niezbyt dokładnie, to możemy jeszcze później postrzępić boki. Do przyklejania użyję kleju z warniksem firmy Pentard i szerokiego pędzla. Kwiatki są malutkie, ale szeroki pędzel sprawdzi się nawet w tej sytuacji. Zwróćcie uwagę, że wokół kwiatuszków pozostało sporo białej serwetki. Po przyklejeniu przestaje być widoczna. Będzie trzeba naszą pracę jeszcze kilkukrotnie lakierować, ale brzegów serwetek po prostu nie widać. Na górnej serwetce powstały lekkie zmarszczki. Na tego typu wzorach nie są one widoczne. No chyba, że ktoś z uporem maniaka będzie się ich doszukiwał. Ja do takich maniaków nie należę, więc płynnie przechodzę w ozdabianie nóżki. Na nóżce skromniutko 1 różyczka. Gdy klej wyschnie, lakieruję całość. Za chwilę pochlapię pisankę, ale lakierowanie jest niezbędne. Zabezpiecza przed niechcianymi kleksami, które powstają, gdy farba wsiąknie w serwetkę. Aby kropki pasowały do całości, mieszam 3 farby. Biorę twardy pędzel i robię kilka obowiązkowych prób na boku. Gęsta farba, małe kropki, rozwodniona farba, duże kropki. Trzeba to po prostu wyczuć. Jeżeli kropelki są odpowiednie, zaczynamy chlapać jajko. Może coś w zbliżeniu, bo nic nie widać. Chlapanie daje przyjemny efekt przepiórczego jajeczka. Oglądam naokoło, a tutaj się trafił taki paskudny chlap. Bardzo denerwująca jest taka paskuda. Ci, którzy też tak uważają, proszeni są o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika. I jeżeli tylko taki kleks nie trafił się na oku, radzimy sobie z nim tak. Zamalować, podmalować, polakierować i będzie jak nowe. No ale jak komuś taka paskuda nie przeszkadza, to może z nią żyć. Teraz trzeba jajeczko kilkukrotnie polakierować lakierem błyszczącym. Moje jest na razie matowe, wyłącznie na potrzeby zdjęcia. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.